Dziś jest nawet ciepło. Wczoraj 10 stopni. Wstałam po 6, zmobilizowałam się, bo za 4,5 godziny jest 7:20. Ma zacząć padać i ma przestać nie wiadomo kiedy. Pojutrze może. Dziś mam darmową chatkę, ale jutro będzie biwak w deszczu. I to mi się nie podoba. Ale teraz gotuję sobie śniadanko. Będzie jajecznica na cebulce i kiełbasce, więc fajna sprawa. Mam jeszcze 3 jaja. Naprawdę fajnie, że mogłam tu gotować i w ogóle pełen luksus. Szkoda, że tak codziennie nie można. Jajecznica już dymi na talerzu. Jeszcze będzie banan na deser. I popijam soczek jabłkowo-mangowy. W tym żółtym domku spałam. Już jestem na szlaku. Szlak wygląda cudownie. Tutaj Państwo mają wykoszone, więc nie trzeba drzeć przez chaszcze, ale pewnie za jakiś czas znowu. Zaryzykowałam i idę bez skarpet wodoodpornych, ale pewnie za jakieś 5 minut będę je zakładać. I już skarpety założone. Dokładnie kwadrans. Cieszyłam się suchymi butami. Kwadrans dzielił mnie od pierwszego torfowiska. Nie mam złudzeń. Wiem, że tak będzie aż na sam Nordkap. Jeszcze 1200 km. Z wyjątkiem tych odcinków, które będę pokonywać asfaltem, a z których wszyscy się zawsze strasznie cieszą, że będzie sucho i nie będzie tego brodzenia w błocie. Oczywiście ci, którzy zostają na szlaku, bo bardzo dużo ludzi zrezygnowało. Ciągle dochodzą jakieś wieści o kimś, kto niespodziewanie zrezygnował. Belgijka, która była przede mną, która nie sprawiała podobno wrażenia, jakby miała rzucić szlak. Rzuciła, pojechała do Szwecji. No właśnie, wszystkim ta Szwecja chodzi po głowie, bo większość wędrowców, prawie wszyscy, są tutaj niedoświadczeni i nie byli nigdy na długim szlaku, ale za to wielu było na Kungsleden, no, która jest bajecznie prosta i ma kładki. No nie wszędzie, też tam było mokro, ale jest znacznie lepiej i inaczej. Zjajałam się, ciężki tobuł pod górkę. No i okazuje się właśnie, że tutaj tak to nie wygląda. I ciągle wszyscy mają nadzieję, że następne pasmo to już bagna się skończą. Skończył się Trøndelag, bagna się skończą. Skończyło się Borgefjell, bagna się skończą. Nordlandsruta to już szlak normalny, no bagna się skończą. Nie kończą się, bagna się nigdy nie kończą. Deszcz się niestety pośpieszył, jest 11 i już solidnie właśnie zaczęło padać. Kurtka, aparat do plecaka i dalej w drogę. Oj, z tą Norwegią naprawdę jest coś nie tak. Tu mamy chatkę, która jest otwarta dla wszystkich, jest za darmo. Można się tu przespać, ja tu zjem lunch, ale nie ma jej na żadnej mapie, bo po co, skoro nikt nie może na niej zarobić. Tylko DNT, wszędzie DNT i nic poza tym. Co za okropność. W środku, no, zupełnie przyzwoicie, super łóżka. Piecyk też jest, tylko że z drewnem to pewien kłopot, bo tu same torfowiska. Trzeba byłoby przywieźć swoje.
cudownie oglądać tą niepogodę z wnętrza przytulnej chatki. Ta chatka jest darmowa, to jest chatka Lasów Państwowych Stat Skog. Dostępna dla każdego, jest tu wszystko to samo co w chatce DNT. Drewno, gaz, łóżko z materacem, kołdrą i tak dalej. Więc skoro taka chatka była na mojej drodze, to mimo, że dotarłam tu już po 16, nie było mowy, żeby ją odpuścić. Szykowałam się na nią, bo to rzadki rarytas, darmowa chatka. No i przeczekuję tutaj złą pogodę. Miało wczoraj właśnie padać już całe popołudnie, nie padało, dopiero wieczorem zaczęło. Padało, zdaje się, w nocy, choć spałam tak twardo, że w sumie nie wiem, co się działo, ale jak nad ranem odsunęłam zasłonę, to było kompletnie mleczno-biało od chmur i deszczu. No i rano padało, a teraz się przejaśniło. Nawet wyłazi troszeczkę słońce, ale cały czas od strony zachodniej nad górami się kłębią takie szare tumany i nie wiem, co z tego będzie. Według prognozy miało dziś jeszcze cały dzień padać. Miało być prawdopodobieństwo wystąpienia opadu aż do 19. Cały dzień raczej tu nie będę siedzieć, ale jeszcze poczekam trochę, zobaczę, co się będzie działo. Jak tak do południa nie będzie padało, to myślę, że się wygrzebie. Jeżeli zrobię dziś jakieś 20 km, to potem mi zostanie 2 razy po 30 coś tam do Umbukty za 3 dni. Pierwotny plan zakładał z Twerelvnes do Umbukty 3 dni, ale właśnie chatka, niepogoda, poza tym mam bardzo dużo jedzenia i w Umbukcie znowu zrobią mi zakupy i jeżeli znowu zostałby mi cały dzień jedzenia, to potem już byłoby tyle tego dźwigania, że bez sensu. Więc jeżeli rozłożę sobie to na dłużej, to zjem to jedzenie i będę mieć lżejszy plecak. Właśnie zjadłam już całą czekoladę i zjadłam też śniadanie i ogólnie lenię się tutaj. Oglądam stare kalendarze, bo są w nich właśnie zdjęcia takich darmowych chatek Lasów Państwowych. Jest adres internetowy i można będzie tam pogrzebać i poszukać takich miejsc i jakoś sensownie zaplanować jakąś fajną trasę z darmowymi chatkami w jakąś porę roku, typu październik, byłoby super. No. Tak, szkoda, że nie mogę sprawdzić bieżącej prognozy pogody, ale od 2 dni nie mam zasięgu, bo jestem daleko od cywilizacji. Główna droga jest za tamtymi górami, ale góry zasłaniają te wieże przesyłowe, więc nic tutaj nie dochodzi, bo w Norwegii nie stawia się tych właśnie wież GSM na szczytach, tylko w dolinach, tak żeby ludzie w dolinach mieli zasięg, a górami się nie przejmują, więc nie dochodzi. Dochodzi czasem szwedzki zasięg, no ale nie korzystam z roamingu szwedzko-norweskiego na wszelki wypadek, bo już kiedyś tak robiłam, a potem mi się skończyły dane na karcie, więc no trudno, po prostu zobaczę, jak się sytuacja rozwinie. Ledwo wyszłam, już zrobiła się pora drugiego śniadania. Akurat taki drobny opad przeszedł, bo wszystkie te chmury w tej ośnieżonej górze się kumulują i od czasu do czasu jakiś deszcz spływa. Jest okropnie zimno dziś, szczególnie, że tak wieje, bo musiałam natychmiast ubrać kurtkę, a teraz wcale nie mam ochoty jej zdejmować, żeby iść dalej. Ojej, mam teraz kawałek ponad granicą lasu, ponad brzuskami, będzie biało, ale potem na szczęście znowu brzuski, już do końca dnia w brzuskach. Asfalt przekroczę, kawałeczek pójdę, no i będę szukać biwaku właśnie pewnie gdzieś w tych brzuskach, ale do tego to jeszcze dalej. Pożyjemy, zobaczymy, co się będzie działo dzisiaj pogodowo. Udało mi się złapać zasięg i dziś już ma tylko 1 mm być. Jutro ma być super pogoda. Pojutrze trochę deszczu, ale najgorzej ma być za 3 dni, w środę. Cały dzień znowu ma lać. No znowu wcale nie lało cały dzień, ale ciągle są takie prognozy, że cały dzień. No, też zobaczyć, jak to będzie.
ale jest tak koszmarnie zimno. A i wieje. A i podejście było w ogóle przez ostatnie 10 km, no może trochę mniej niż 10 padało. Wstało teraz, jeszcze chmury się kłębią. Już jest 8 prawie. Idę w tamtą dolinę, którą widać. Celuję w tą dolinkę bardziej zwarto zalesioną, żeby było zaciszniej, ale nie zdziwiłabym się, jakby dziś był mróz w nocy i jakby tam to, czego nie widać za chmur, to było ze świeżym śniegiem, bo jest lodowato. Ubieram rękawiczki. O, są zawsze pod ręką, bo jest nieziemsko zimno. Co za kraj, ciągle leje, jest zimno i wieje. Ale wiedziałam przecież, że tak będzie. No ale w każdym razie chwilowo jestem w złym humorze. Dziś dzień zaczynam od wycierania kondensacji. Wiatru nie było, więc wentylacja siadła. Ale też nie było zbyt wielu komarów, tylko z 15 mi się tu kłębi, bo zimno. Ale dziś ma być ładnie. Lodowiec już się tam powoli wyłania, ale jeszcze kryją go chmury. No i to powinien być bardzo widokowy dzień, bo będę cały czas okrążać właśnie ten masyw Okstindan i będzie widok na jęzory lodowców spływające w dolinie, więc powinno być fajnie. Słoneczko też się wyłania. Może będzie cieplej. Ma być cieplej. 15 stopni, aż dziwne. Ale tak ma być. Piękny grzyb będzie na kolację. Piękna pogoda, piękne widoki. Za mną te fenomenalne lodowce. A teraz znalazłam coś bardzo interesującego, mianowicie odcisk podeszwy na szlaku buta Altra Longpeak, takiego samego jak mój, na oko rozmiar 44 chyba, tak mniej więcej. Jak przykładam swoje 42,5, to tak wychodzi. To znaczy, że, ale z przeciwnego kierunku jest ta podeszwa. To znaczy, że minęłam się z kimś, kto ewidentnie idzie na lekko. Z północy. Ciekawe, czy Norge Polaris, czy może E1, może po prostu Nordlandsruta, a może jeszcze coś innego. Szkoda, że się minęliśmy. Ta osoba pewnie spała w pensjonacie, schronisku, które jest prywatne, które jest na dole w dolinie, tam gdzie przed chwilą jadłam lunch. Nie wiem, jakim cudem się minęliśmy, bo lunch jadłam przecież już prawie w południe, ale tak bywa. Cóż, w każdym razie nie jedne Longpeaki są na szlaku. Nie jest to ten sam model co mój, bo ma takie trójkąciki
przypięcie. Moje mają równoległe 4, a tu są 3. Więc to jest inny rocznik, ale te same buty. A moje się już nadają bardzo do wymiany. Tu palec wyłazi, po prawej stronie jest dziura. Czuby poodklejane. Podeszwa to już nawet nie mówię. Starta. Ale jeszcze 200 km do nowych. Kilometrów. Trudno lepsze tło. Ten piękny lodowiec i cały masyw. Właściwie widzicie tylko jego część. Tam wyżej jest cała kopuła lodowa, całe pole lodowe i jeszcze więcej tych lodowców i większych spływa. Z tej strony one w sumie są niewielkie. Myślę, że jeszcze się uda je zobaczyć z tamtej strony, o ile widoczność na to pozwoli. Ale w każdym razie dziś jest mi darowany ten dzień bez deszczu, jest super. Wczoraj miałam humor zły, dziś mam humor bardzo dobry. I ta 1700 do tego. Super, oby tak było dalej. Siła wyższa zmusiła mnie do zmiany planów, lekkiej zmiany. To jest Gräsvasshytta, chatka, do której dziś zmierzałam, chatka DNT. Okazuje się, że jest zamknięta, jest w remoncie. Zamykane na kłódki, których się nie da otworzyć kluczem DNT, no i pozamiatane. Można przespać się w drugiej chatce po uprzednim zabukowaniu łóżka i tam są 2 osoby. Są 2 łóżka wolne, ale nie wolno tam spać, bo jak się nie ma rezerwacji, no więc nie ma tematu. Jest 1 namiot rozbity, 2 osoby tam są, ale nie widziałam ich, tylko wiem to od tej pani, która jest w wynajmowalnej chatce. No więc rozejrzawszy się, stwierdziłam, że jest tutaj przedsionek i no come on, nie będę rozbijać namiotu, jak jest przedsionek. Nikogo tu nie ma, nikt tu nie będzie wchodził, bo renowacja nie odbywa się dzisiaj w każdym razie. No i co, no czemu nie? Jest jakaś kartka, wisi, że COVID i nie wolno, ale ta pani mówi, że chodzi o renowację, a mi jest absolutnie wszystko jedno. I oczywiście mam zamiar właśnie tu być. Kibelek jest otwarty, jest woda, także nie ma zastrzeżeń. Dziwię się, że ci ludzie z namiotu nie padli na to, żeby spać
w tym przedsionku, ale widocznie nie są z Polski, ani z innego środkowoeuropejskiego kraju. Zobaczymy rano, nie wiem czy wstaną na tyle wcześnie. Tak, za 3 godziny ma zacząć padać. Zrobiłam 36 km specjalnie, żeby tu przyjść i spać pod dachem. No i mam dach. Także niestety jutro będzie padało cały dzień i pojutrze też, a jutro idę do Umbukty, gdzie ma być darmowy nocleg w schronisku dla NPL-owców. Zobaczymy jak będzie, mam nadzieję, że fajnie i jakoś te 28 km w deszczu jakoś zdołam zrobić, a teraz biorę się za oprawianie tego fenomenalnego grzyba i za kolację, a potem się rozłożę i pokażę co z moim legowiskiem. Piękny, idealnie zdrowy grzybek, taki borowik. Ostatecznie potrawa prezentuje się tak. To jest chatka, chyba po prostu ją rozbudowują i cały ten jasny tył jest dodany. Albo coś takiego, może boki. A tu jest mój przedsionek. Rozbiłam namiot. Muszę się pochwalić, bo jestem w tym coraz lepsza. Po prostu zobaczcie na te odciągi. Na gwoździach. Tutaj do klamki, do krzesła. A ostatni odciąg jest do wykładziny domontowany. No, nieduża jest odległość między namiotem a tym co na zewnątrz, no ale jest dach. Nie powinno chyba zacinać, mam nadzieję. O, taki mam widok. A tam jest ten namiot pomarańczowy. Doskonały nocleg. Nie narzekałam na nic, ani nie wiało, ani mi tu nie padało. Zresztą pogoda nie jest tragiczna. Popaduje mrzawka, więc no, do zaakceptowania. Trochę się późno obudziłam, bo się za dobrze spało. O 7 i grzebałam się z poranną kawą, więc jest już prawie 8:30. Jestem jedyną osobą, która się ruszyła. Namiot ani drgnie. Z chatki też nikt nie wychodzi. Niestety nad górami wiszą chmury. Teraz mam do wyboru albo iść Nordlandsrutą naokoło górki prawą stroną po płaskim, albo iść lewą stroną i zrobić trochę przewyższenia, zobaczyć z bliska jęzor lodowcowy. Kusi mnie ten jęzor lodowcowy. Będzie trochę dłużej i pewnie będzie bardziej padać, więc tak nie jestem jeszcze na 100% pewna. No ale składam obuwie, jeszcze tylko wymienię bluzę na wiatrówkę w nadziei, że przeciwdeszczowa kurtka pozostanie w plecaku. No i rozgrzewka kolan, a potem lecę. Wszędzie mam torf i błoto. Jest wiatka przy parkingu, zlazłam z lodowca, poszłam przez lodowiec do samego jęzora, takim dodatkowym zejściem już nie szłam, bo skały ślisko zaczęło padać i wiać bardziej intensywnie, ale byłam na tej trasie, więc super, widziałam lodowiec.
Taka pogoda jest nie wiadomo jaka i ten deszcz jest na tyle słaby, że nie bardzo opłaca się ubierać kurtkę, a jak się nie ubierze, to się moknie. Bez sensu. Strome było zejście, ale nie jakieś tragiczne. Oczywiście to mi przedłuża trasę. W teorii 28 km było tą łatwiejszą trasą naokoło, więc tu będzie pewnie, nie wiem, z 32. No i się zrobiła 12 prawie, więc znowu będę lazła do samego wieczora. I wiatka fajna, oczywiście, że nie ma jej na mapie, bo po co jeszcze ktoś chciałby pod nią się schronić, a to by było naprawdę straszne. Ale nie jest najlepsza, bo przecieka dach, jest cały w zaciekach, ściany w zaciekach i wystawione do jeziora, czyli na wiatr i deszcz zacina do środka. Ale można byłoby rozbić namiot na takim ostrym żwirze, jeżeli macie mega mocną podłogę w namiocie, albo coś podłożyć. No, zawsze coś. Także ja zasuwam z lunchem. Jest też księga gości. Mało kto tędy chodzi. Dopiero druga strona leci. Ale widzę, że kolega youtuber, drugi youtuber, który jest na Norge på Langs w tym roku, też tu był. W tej wiacie Markus B. 5 sierpnia, czyli 6, 7, 8, 9, 4 dni temu. To był jego 86 dzień. Mój dzisiaj jest 60, także dobrze mi chyba idzie. I jeszcze ktoś był w międzyczasie na wycieczce. No, niewiele się tu dzieje. Wszyscy idą tamtą widocznie drogą naokoło jeziora, albo idą na jednodniówkę do lodowca i się nie wpisują. Teraz jak na złość się przejaśniło, jak już mnie tam nie ma. Co zrobić? Trzeba będzie kiedyś wrócić. A tutaj jest kamienna kota, już zawalona niestety. Ale kiedyś stał tutaj domek z kamienia. Widok ładny, aczkolwiek zamglony i jest zasięg, ale to co przeczytałam po włączeniu zasięgu nie napawa optymizmem. Ma bardzo padać, zresztą już właśnie przez godzinę padało, potem przez godzinę nie padało, a teraz znowu zaczyna kropić. W międzyczasie byłam w takiej schronohatce całkiem fajnej, w której była masa ludzi. Większość z nich poszła dalej do DNT, a 2 osoby, które mają fajny projekt przebywania 100 dni w naturze, zostały tam. A ja po przeczytaniu prognozy postanowiłam jednak według planu iść do Umbukty. No bo deszcz, który zapowiadają, nie będzie zwykłym deszczem. Mają być deszcze nawalne przez 3 dni. To znaczy bardziej przez... O cholera, ale stromu. Bardziej jutro ma główna fala tego deszczu być. 36 mm, a pewnie będzie więcej. Wydano ostrzeżenia o powodziach, podtopieniach, o suwiskach. Wszyscy mają się zabunkrować w domach, unikać przebywania w terenie. Część dróg może być zamknięta i linie kolejowe, które mają strome nasypy też, ponieważ właśnie ogromna ilość wody ma spaść i wszystko ma generalnie tonąć. Szlak już jest przecież tak nasiąknięty wodą, że idę cały dzień w wodzie. To już więcej nie wchłonie, jest to niemożliwe. Najgorsze jest to, że po tej fali powodziowej przez parę dni rzeki będą nie do przejścia, a przecież jeżeli jest most, to raczej go filmuję, bo jest to tak rzadka rzecz, a większość strumieni muszę przechodzić normalnie. Już jest wysoka woda i to będzie złe. Także dziś Umbukta będzie chyba dzień 0, choć nie cierpię dni 0, o czym pewnie jeszcze powiem, jak już będę w schronisku. Znowu zaczyna padać. No i źle. Norwegia leje, ale w tym roku naprawdę wyjątkowo.
Chyba jestem na miejscu. Umbukta nie jest dużą miejscowością. To jest schronisko razem z kempingiem. No i to tyle. No i mamy drugi dzień zero na trasie. Nieplanowany, ale wyszło jak wyszło, więc muszę się jakoś z tym pogodzić. O, tak jak mówiłam wczoraj, nie lubię dni zero. Zawsze są dla mnie frustrujące i źle się czuję z tym, że nie wędruję, nie pracuję. Przepraszam, mam Wi-Fi. No i dlatego nie lubię. Wolę dni Niro, czyli krótkie dni z niewielkim dystansem, że odpoczywam przez resztę dnia, ale tak cały dzień tracić, właśnie mam poczucie, że cel się oddala i że to jest bez sensu siedzieć i nic nie robić. A z drugiej strony absolutnie nienawidzę chodzić w deszczu, a już zwłaszcza takim ulewnym, jak jest i ma być. Znaczy, na razie jest taki normalny deszcz, leje, ale w podwieczór i w nocy ma być taki naprawdę upiorny deszcz. No i miejscówka jest naprawdę zacna. Schronisko Umbukta, schronisko prywatne prowadzone przez Tora Inge, który sam przeszedł Norge Polangs pieszo w 77 dni na nartach, jeszcze szybciej, 60 parę i jeszcze rowerem w 12 przejechał. A Norwegowie są niesamowici. Ja myślę, że jestem szybka, bo jest 60 dni i doszłam do Umbukty, a on w 77 zrobił całość. Odlot. No, niektórzy mają formę. Także fajnie. Oj, wczorajszy odcinek wieczorny był strasznie upierdliwy, dał mi w kość. Był właśnie bardzo skalisty i cały czas bagno, no, cały czas woda, noga za nogą, gdzie to schronisko, już widzę to schronisko, a ono wcale się nie przybliża. No, ale fajne miejsce. Pierwsza noc jest dla hikerów długodystansowych za darmo, więc w ogóle super. Druga noc też nie jest droga, 275 koron za nocleg w Norwegii. To jest raczej okazyjna sprawa, więc i jeszcze zakupy mi właśnie zrobił. Mam całą podłogę zasnutą jedzeniem, bo dostałam torbę z jedzeniem, więc w ogóle nie mam zastrzeżeń. Super miejsce, bardzo dziękuję, jest naprawdę świetnie i polecam. A jutro mam zamiar się wywlec, ale raczej dopiero po południu, jak już przestanie tak bardzo lać. Nie ma przestać padać w ogóle, ale ma padać mniej i do pierwszej chatki przynajmniej dojdę 12 km. Taki jest plan. Plan jak zwykle się zmienia. Myślę, że przeszarżowałam kompletnie, planując tą trasę. Ta trasa, która jest na mapie, we wstępie na blogu, to jest taki hardcore. Najpierw te całe góry na południu, teraz miałam zamiar iść asfaltem, żeby trzymać się Norwegii, ale patrząc na mapę i licząc tunele, doszłam do wniosku, że to jest bez sensu. 16 tuneli z ciężarówkami, te tunele mają po wiele kilometrów. Rozsądniej będzie zrobić to, co robi większość, czyli pójść przez Szwecję z Sulitjelmy na Padjelanta-leden i Nordkalotleden i potem nie będę chyba raczej musiała iść przez Ritsem, tylko wrócę jakby na granicę i przez Norwegię, więc to nie będzie taki jakiś długi odcinek, ale będzie przez Szwecję. Tak myślę. Plany się oczywiście zmieniają. Rago i te wszystkie lodowce ze stromymi górami przerastają mnie. Ja się źle czuję w tak bardzo trudnym terenie, więc to też chyba bez sensu jak dla mnie. Choć są ludzie, którzy dają radę. Podziwiam. No ale nie jest przecież ze mną źle. Ogólnie rzecz biorąc. Dziś więc będzie dzień odpoczynku. Mam zamiar pisać bloga, bo Tor Inge użyczy mi komputera. To i owo sobie jeszcze zjem z tych zapasów, które tu mam. No i zobaczę, jak się będzie rozwijała pogoda. No i poranna kawa z mlekiem prawdziwym. A i mam ciacho. Dostałam dwie drożdżówki od pani, która była w kuchni. Nie wiem, czy to jest żona, czy ktoś, kto tam pracuje. W każdym razie
dostałam takie ciacho.